Witam Was, moi drodzy. Także my dotarliśmy na miejsce. Mieszkanie jeszcze Wam sfilmujemy, bo jeszcze do tego nie doszliśmy, żeby je sfilmować, ale już w międzyczasie jest tutaj teraz też i sytuacja powodziowa. Ponieważ już od kilku dni wzbiera się tutaj po prostu cały czas Dunaj. Dzisiaj gdzieś tak po południu, ja Wam ten film pewnie wieczorem wrzucę. Także po południu dzisiaj ma być tutaj już taka mocna sytuacja napięta, bo będzie to już bardzo dużo tej wody. I po prostu będzie to trwało też tam kilka dni, gdzie to będzie wszystko przepływać. Także my tu jesteśmy bardzo, bardzo bliziutko tego miejsca. Bo mamy gdzieś tak 1,6 km w jedną stronę, gdzie jest ten zielony most, przez który często przechodzimy. I mamy też gdzieś mniej więcej 1,5 km do parlamentu, czyli jak gdyby z dwóch stron jesteśmy z tą wodą otoczeni, i z tej. Przy parlamencie tam jest dość mocno, tam wczoraj byliśmy, to tam też troszeczkę nakręciłem Wam, także wrzucę Wam po prostu te zlepki tych filmów. To będą kawałki z każdego dnia, gdy tam przechodziliśmy, gdzie będziecie widzieć, jak to po prostu wszystko idzie do góry. I zobaczymy, jak to jest. Najgorzej to po prostu z samochodem w tym momencie, bo samochód stoi w parkingu podziemnym. To nie jest może najlepsza opcja, ale jest to parking podziemny. Także jak się coś tam by gdzieś przelało, to auto pójdzie pływać. Także jak nie zgubione klucze w Holandii, to utopione auto w Budapeszcie. Ale nic, mniejsza z tym, zobaczymy, co się będzie dziać. Może będzie wszystko fajnie, pięknie. Jakoś to tam przepłynie, a jak nie, to nie, to będziemy kombinować. Zobaczymy. Czas pokaże, jak to się mówi. Także wrzucam Wam po prostu teraz, co tutaj z paru dni nagraliśmy. Na samym końcu będziecie mieli już tam te najwyższe. To zresztą będziecie widzieć, jak to po prostu idzie. I teraz już na końcu to już jest mocno, bo dzisiaj jeszcze też udało nam się z rana jeszcze nakręcić, jak przechodziliśmy. Także też tam będzie to widać, jak to teraz tam wygląda. Także sami sobie zobaczcie. Dobrze, jeszcze weszliśmy na miasto, bo przyjechaliśmy tu w takim momencie, że mówi się, że tutaj jest taka opcja, że może po prostu Dunaj się wylać z tego. I jak tak popatrzymy, przełączę Wam. Uważaj na telefon. To rzeczywiście poziom jest bardzo wysoki w porównaniu z tym, co było wcześniej. Ale statki pływają jeszcze. To jest naprawdę dość wysoki. Także nie ma co ukrywać, poziom rzeczywiście jest wysoki na ten moment. Także miejmy nadzieję, że nie będę musieć pontonu na szybko kupować. Bo by to nie było zbyt ciekawe. Dużo mu nie zostało już do samego pełna z tej strony. To naprawdę dużo nie zostało. Bo jest po prostu mega pełny. Ale wody też jest bardzo szybko. Może z pół metra mu zostało. Także po prostu na spokojnie zobaczymy, jak sytuacja się tutaj będzie dalej rozwijać. Także my idziemy najpierw coś zjeść. My tam mamy swoją miejscówkę, gdzie jemy, także idziemy zjeść i tyle. Jak widać, woda rzeczywiście się podnosi. Jak wczoraj było tyle co nic. Tam w tym, na tym to teraz widać, że już krawędzi nie ma prawie wcale. Także już mu dużo nie brakuje i zacznie się przelewać po prostu tędy. Z drugiej stronie podobno. Także jak widać, woda się mocno podnosi. Także jak jeszcze wyżej będzie, to ciekawe, czy się tu w ogóle statki pod spodem zmieszczą. Chyba nie. Będą musiały stać. Także obserwujemy sytuację. Jeszcze muszę znaleźć sklep z pontonami w razie W. I kolejny dzień. Dzisiaj środa. I woda już, jak widzicie, tu był ten murek gdzieś. Tu wczoraj jeszcze. Dzisiaj już tego murka nie ma. Dziś już widać, że już tutaj zalało po prostu tą całą ulicę. I aż do tamtąd, nie wiem, czy to będzie widać. Ludzie na drugiej stronie stoją tam. Tak, aż tam, gdzie te ludzie stoją, tam to już jest wszystko zalane.
Także no, tak to wygląda na ten moment tutaj. No nic, trzeba po prostu obserwować sytuację. No, też woda dość szybko płynie. Bardzo szybki prąd. Że będziemy widzieć, co tu się będzie dalej po prostu działo z tym wszystkim. I tutaj druga strona rzeki. My tam byliśmy najpierw z tamtej strony, teraz z tej strony przeszliśmy. Ten strony, tu na prawej stronie, to Już jest schody strona, zalane. No, to tak, jest, ale strona Buda tak. i na lewej stronie jest pest. No, tylko tam dalej, tam jest niżej, jak widzicie, ten murek. Także nie wiem, czy to się tam nie będzie przelewać na tamtą stronę za niedługo. Już drzewa tutaj już wszystkie leżą, co woda pozbierała. No i jak widzicie, no znaki, to już wszystko jest zalane. Z drugiej strony mostu to samo. Też ta cała uliczka zalana po prostu. Został tu jeszcze tylko chodnik, gdzie jeszcze można przejść kawałek i tyle. A jak długo, to też nie wiadomo. Księżyc świeci, leci samolot. I samolot, tak jest. I znowu tramwaj za nami. Żonka tam na dole zeszła. No, za niedługo już tych schodów też nie będzie. Tutaj jest znak tam na dole. 4 metry było wysokości na tej ulicy. Że zobaczymy, jak daleko to pójdzie. No. Tak wygląda to z tej strony. To ten most, po którym przechodziliśmy przed chwilką. Także no, obserwujemy, co będzie dalej. Nieciekawe jest tylko to, że mówią, że mogą zamknąć ten most za niedługo, jak woda będzie jeszcze wyżej. Także no zobaczymy, bo my tędy praktycznie, że musimy przechodzić przez ten most. Także jak nam go zamkną, no to nie wiem, jak to ogarniemy, ale będziemy widzieć. No, trzeba po prostu obserwować sytuację. A tutaj widzimy właśnie typowe uliczne łowienie, bo ten pan teraz łowi w sumie w ulicy, która tutaj była, także mamy tutaj wędkarza ulicznego, który sobie siedzi i łowi sobie na środku ulicy rybki. Także nie pasuje mu to widocznie, no. Także jak widać, można to wykorzystać też i na inne sposoby tutaj. I kolejny dzień, już teraz czwartek. I jak widzicie, znowu jest wyżej. Tam już widać tylko znak, troszeczkę z tych takich ogrodzenia, co tam było. To już wszystko pod wodą, także no, zalewa to coraz bardziej. Tam na końcu już też woda się dźwiga, gdzie jest to wejście z ulicy. Spróbuję przybliżyć. Tam. Tam tylko ludzie stoją i patrzą. Że tam była ta ulica, nie? Normalnie. Także no, tak to wygląda. Zobaczymy jeszcze z drugiej strony, bo i tak tam idziemy. I druga strona. Zobaczcie, jak ta woda tutaj zasuwa. Ma tempo. I tam już też coraz bardziej zalane. Także no, dźwiga się. Tam jakiś przystanek autobusowy czy coś. Też wszystko zalane. Także no, zalewa. Codziennie troszeczkę wyżej. Zobaczymy, jak to będzie przez weekend. Jutro piątek też się ma ponoć podnieść jeszcze bardziej gwałtownie. No i sobota, niedziela też ma jeszcze być wyżej chyba jeszcze nawet. Także no, będziemy to obserwować, co się będzie działo. Tutaj mamy. Pamiętacie, w tamtym roku tędy chodziliśmy. Tu jest właśnie parlament. Także no, już dużo nie brakuje. Jest po prostu wszystko zalane. Na ten moment. Tu się schodziło tymi schodami na dół. I tutaj macie parlament. Także no, obawy są duże, że go tutaj zaleje po prostu. Hej. Zeg gewoon even, wij zitten aan de water. En ze antwoorden niet, hè? En die zit in een goede vanuit de water. Ik durf echt voor 20 bucks te wedden dat ze niks zeggen. Jawel, die gaan het zeggen. Jawel. Także tak to wygląda. Boot. 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 Ik heb ook een boot toch niet door. O, płynie krokodyl tutaj w tą stronę.
Silverplank, jongen. A to jest ryba z 9 palce, bo brakuje jeden. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Wiecie, tutaj w każdej chwili w sumie może się przelać, nie? Ta rzeka teraz już, bo naprawdę jest wysoko, a tu wszyscy ze spokojem sobie chodzą, świętują. To jest po prostu zadziwiające i też postawa Węgrów całkiem inna, nie? Ich się pyta, że jak tam z tą wodą, nie, z tym wszystkim, to już jest praktycznie, że na równo, nie? Z tym zaraz będzie na torach woda, a oni wszyscy mówią, to spoko, tylko troszeczkę, potem zaleje i tyle, także no, całkiem inna postawa niż u nas, nie? To jest naprawdę zadziwiające. Także tu już worki są położone i ma to tą wodę tutaj utrzymać, żeby dalej nie poszła, bo tutaj dalej już po prostu no, od razu jest miasto. Także zamknęli. No i postawiono tutaj właśnie teraz takie płotki. Dlaczego? Ponieważ masa turystów tutaj po prostu innych ludzi przez te wały, po tych wałach chodziła, wspinała się do tej wody, próbowali dojść, żeby zrobić zdjęcia i tak dalej, więc wkurzyli się i to po prostu zamknęli, no bo nikt się nie słucha poleceń i wszyscy wiedzą lepiej i wchodzą po tych wałach, chodzą, no wiecie, jak tam ktoś po tym chodzi, no to nie będzie to takie stabilne i tak dalej, więc no po prostu to zamknęli. No, dużo już tutaj nie brakuje, bo woda już tu lada jest. Tutaj też już wszystko zalane. No normalnie przechodzimy zawsze przez ten most, tam widzicie go w oddali, ten taki zielonkawy, to przez niego przechodzimy, ale dzisiaj poszliśmy inną drogą, bo jeszcze byliśmy w innym miejscu. No i tutaj już też widzicie, ulica zalana, dotąd woda cały czas się podnosi. Tutaj mamy już jeden budynek, jak tutaj zajrzymy, o, to już jest pełny wody, od środka po prostu go zalewa. Także widać, że tutaj rzeczy powynosili z tych magazynów do góry. Jakaś restauracja tutaj była, z tego co widzę. No jest już praktycznie pod wodą cała. Także piątek wieczorem, kolejny dzień, jak widzicie, już coraz mniej z tych okienek. Ja tam patrzę głównie na te okienka, bo potem widzę, ile znowu wody przybyło. Także no, barierek już wcale nie widać, które tutaj gdzieś były. Został jeszcze tylko znak. Także zobaczymy sobie jeszcze z drugiej strony, jak tam to wygląda. Także idziemy jeszcze tam, bo i tak tam musimy przejść przez ten most. Także z drugiej strony to wygląda tak. No, przystanek już prawie cały pod wodą. Naniosło tego drzewa tutaj. Połapały się, bo tu są te liny, co to trzymają. I w te liny się po prostu tu to wszystko połapało, z tego co widzę, te kloce drzewa, które idą, zresztą tamtego też wszędzie pełno tego drzewa. Także no, naniosło. Droga zalana cała. Środków też się powoli podnosi. No tu widać też znaki drogowe, już ile już pod wodą są. Także no, niby dzisiaj w nocy i jutro po południu gdzieś tak ma być ta najwyższa fala, bo to się to troszeczkę też opóźnia, zmienia się to i tak dalej, i tak dalej. Także niby na jutro ma być to najwyższe i później ma się to utrzymać. Także no, zobaczymy co będzie. Także my idziemy dalej. No i sobota. Tak to wygląda. Tylko mamy jeszcze no dość wcześnie, jeszcze przed południem. Zobaczymy, niby po południu ma tutaj jeszcze bardziej dolać. Że tutaj o, zalane. Statki oczywiście nie pływają, bo się nie zmieszczą pod mostem, tyle wody jest. Także cały ruch tych statków, wszystko jest trzymane. Zresztą jak tu widzicie, wejście, gdzie tu jest do tego statku, też jest całe zalane, także na nikt by tam nie wszedł do środka, bo się nie da po prostu wejść. Także tak to wygląda tutaj na dzisiaj, na sobotę, na bieżąco. Także jak widzicie, no poziom wody cały czas po prostu rośnie. Obserwujemy po prostu sytuację. I tak jak wam mówiłem tam na tym filmie, ten spokój Węgrów to jest po prostu niesamowity. Tak z kilkoma różnymi rozmawialiśmy.
Wszyscy mówią, a no woda tam, no tu trochę może ulicę zaleje. Tutaj ostatnio jeden mi pokazuje zdjęcia, mówi, tu patrz, tu wszystko zalane było. I tego samego może też się teraz spodziewamy, ale to nic nam to nie przeszkadza. Nawet, i to mnie też zaskoczyło, 3 Węgrów różnych, których się w ogóle nie znają ze sobą, ale których my znamy, wszyscy nam mówią, strach jest w telewizji, mówią, tu, patrz tu, po prostu sam obserwuj, co wygląda. Popatrzcie, strach jest w telewizji. 3 różnych Węgrów nam to powiedziało. 3 różnych, którzy się nie znają. W ogóle w całkiem innych częściach miasta na dodatek mieszkają. I wszyscy 3 to samo powiedzieli. Strach jest w telewizji, tam tylko straszą, a tu sam sobie popatrz, jak tam wygląda, to jest najlepiej samemu ocenić sytuację. Także no, spokój mają naprawdę niesamowity. Jakby ich to po prostu nie obchodziło, czy ich zaleje, czy ich nie zaleje, mają to po prostu w nosie. No tak wygląda mniej więcej tutaj teraz ta postawa tego, co tak się z niektórymi tutaj rzeczywiście rozmawialiśmy. Paru znamy naprawdę już dobrze z poprzedniego roku, innych też nowych poznaliśmy jeszcze, także no. I wszyscy to samo, wszyscy na spokojnie biorą tobie to na lajcie, woda, no i tyle. No. I nic sobie w sumie z tego nie robią. Także będziemy widzieć, jak się to wszystko dalej rozwinie, także to na razie widzieliście, co się dzieje. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Pamiętajcie o konkursie, który cały czas tutaj trwa, wraz ze sklepem, z którym współpracujemy. W opisie tego filmu macie wszelkie fajne produkty, z których my korzystamy od lat, z długimi gwarancjami. Tam je sobie wszystkie możecie znaleźć w opisie tego filmu. Jeżeli kupując teraz jakikolwiek produkt z tych, które tam są w opisie, czy to zestawy, czy pojedyncze sztuki, na które też macie kody rabatowe i tak dalej w środku wstawione, to w uwagach do zamówienia wpiszcie sobie konkurs z szamanem i do 24 grudnia zostawcie nam jakiś komentarz, jakąś historię z danym produktem, który zakupiliście. Może być to jakaś fajna historia, cokolwiek wam do głowy przyjdzie. My najlepszą historię będziemy wybierać 24 grudnia i ten ktoś otrzyma bon na 15 000 złotych do tego sklepu, gdzie będzie mógł sobie kupić wszystko, co będzie chciałeś za te 15 000 złotych z tego sklepu. Także tyle na dziś, trzymajcie się, hej!